No hej, dzisiaj odwiedzimy dwa miejsca nieoczywiste z przepięknymi opuszczonymi budynkami. Ze względu na swoje odosobnione położenie, prawdopodobnie obie budowle już nigdy nie odzyskają dawnego blasku. Zobaczcie sami. Do dziś przetrwał pałac, dwa chlewiki, szopa, budynki gospodarcze oraz park pałacowy wraz ze stawem. Pałac wybudowano na planie prostokąta w latach 1870–1880, a w 1905 roku dobudowano aneks od strony północnej. Opuszczone dwory czy pałace, które odwiedzamy, bywają nieraz tajemnicze, straszne albo całkiem wesołe i przyjemne. Tu napada nas jakieś dojmujące i racjonalne przygnębienie i zrezygnowanie. Dwór emanuje strasznym smutkiem. W Grodziszczu wchodzimy na teren dawnego zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem, obecnie w stanie zaawansowanej ruiny. W przeszłości majątek w Grodziszczu należał m.in. do rodziny von Stoss, von Jering i von Köhler.
Pierwszą siedzibą pańską był renesansowy dwór obronny otoczony nawodnioną fosą, wzniesiony w 1575 roku. Piękny o surowym wystroju dwór niegdyś oblewały wody fosy czerpiącej wodę z pobliskiej strugi. Tak więc samo położenie renesansowej kamiennej ceglanej budowli miało walor obronny, choć nigdy przez 500 lat istnienia nie musiało stawiać czoła jakimkolwiek najeźdźcom. Pieczołowicie rozbudowywany, zadbany, jeszcze w XIX wieku otrzymał owalną ceglaną neogotycką wieżę, niejako wieńczącą trud wielowiekowej rozbudowy. Wieża stała jeszcze w latach 60., ale to już też dawna historia, bo już jej nie ma. W wiekowych komnatach już w XX wieku gospodarował hrabia Krieger, który był zapalonym myśliwym. Założył znamienitą, słynną w okolicy Bażanciarnię. Była ona oczkiem w głowie hrabiego. Wspaniale uzupełniała lasy w tenże jakże rzadki już wówczas gatunek ptaków. W okolicy restytucja gatunku dawała znakomite efekty. Nawet zapędy myśliwych nie uszczuplały gatunku świadomie i celowo wprowadzonego na okoliczne łąki i do pobliskich lasów. Efekty utrzymują się do dziś, bo gdy dojeżdżaliśmy w to miejsce, drogę przebiegła nam grupa małych bażancików prowadzona przez troskliwą mamę. Gdy przyszły czasy II wojny światowej, synowie właściciela majątku zostali powołani do wojska i już nigdy z pola bitwy nie wrócili. Ojciec w przepięknym parku pałacowym, który nadal zachwyca, postawił na pamiątkę obelisk z wyrytymi na nim imionami i datami śmierci. Zgorzkniały, wkrótce sam zmarł. Końca wojny doczekała żona Erna Krieger i pałac.
Zachwycający w swej surowości 500-letni pomnik minionych wieków. Położony z dala od jakichkolwiek szlaków komunikacyjnych. Pałac do 1945 roku znajdował się w nienaruszonym stanie. Dziś wczesnorenesansowego dworu właściwie już nie ma. Nie przetrwały współczesnych czasów mury, wieża runęła, a dachy się zapadły. To by było na tyle. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.